wyście katolicy, wyście Ewangelię czytali? Czy wy wiecie, za co umarł Chrystus na krzyżu? Czy ty wiesz? Ty nie mów do mnie ty palancie, ty. Ty szmatą poszła, kurwa. Cześć, witam Was w drugi dzień świąt. Jak widzieliście, wprowadziłem Was w świąteczny nastrój. Moi drodzy, zanim zacznę, podczas ostatniego materiału tutaj jeden z widzów zasugerował mi, że tło było dekoncentrujące. Może i faktycznie takie było. Jestem ciekaw, proszę piszcie mi w opiniach, jak Wam się podoba obecne tło za mną. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie jest już ruchome. Miła kaczuszka, wiadomo kogo przypomina. Jeśli Wam się podoba lub nie, piszcie jak coś. To ma się Wam podobać, nie mi. Okej, kochani, przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj wy będziecie mieli taki mocny miks, miszmasz, dużo informacji, ale zacznę oczywiście od naszego Słońca Narodu, Zbawiciela mózgu operacji, kryptonim Polska jest nasza, czyli Słońce Narodu, pasożyt Jarosław. I pozwólcie, że zacznę od matematyki, od podliczenia. Ile kosztowało Polaków, wszystkich Polaków do tej pory utrzymanie tego pasożyta Kaczyńskiego? Otóż, tak sobie z grubsza to podliczyłem. Diety poselskie to jest 12 000 złotych razy 25 lat, bo tyle czasu żeruje na tej zdrowej tkance ten pasożyt. Czyli 12 000 razy 25 lat to jest 36 milionów złotych. I teraz ochrona. Ochrona tego pasożyta kosztuje polskiego podatnika 1 600 000 złotych. Razy 9 lat to jest 16 milionów złotych. I teraz uwaga, sraczki smoleńskie to jest koszt 200 000 złotych razy 96, bo tyle miesięcy minęło, a każdy sraczkę smoleńską co miesiąc regularnie Kaczyński miał, to jest koszt 19 milionów złotych, czyli lekko licząc na dziada nieroba poszło już z naszych pieniędzy, z naszych podatków bagatela 71 milionów złotych, jak krew w piach. I skoro jesteśmy przy tym człowieku, to chciałbym Wam tutaj opowiedzieć historię. Pewnie większość z Was o niej słyszała, ale myślę, że warto tutaj na chwilę się zatrzymać. Nikt Kaczyńskiemu nie będzie mówił, że zielone jest zielone, a czerwone jest czerwone. I czy wypada się z tego śmiać? Oceńcie sami. Warto tutaj podkreślić, że nasz wódz, nasz Zbawiciel, Słońce Narodu Jarosław przez 8 lat żył w otoczeniu kordonów policji i służb mundurowych, którzy bacznie czuwali nad jego bezpieczeństwem niemal non-stop. To naturalne, że od takich luksusowych warunków bardzo łatwo jest się przyzwyczaić, a z kolei bardzo trudno jest się od nich odzwyczaić. Generalnie rzecz biorąc, jakby na to nie patrzeć, Kaczyński jest jak dziecko we mgle.
I tutaj chciałbym powiedzieć, że to było no niemalże miesiąc temu, czyli po kolejnej straczce smoleńskiej Kaczyńskiego 10 marca. O mały włos nie doszło do tragedii, no nazwijmy to tak. Jak co miesiąc Kaczyński zjawił się w dniu obchodów swojej straczki smoleńskiej na placu Piłsudskiego pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. Sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak Kaczyński chciał wejść pod koła nadjeżdżającego samochodu. Mogło dojść po prostu do wypadku, do potrącenia, na szczęście lub nie na szczęście, tego starszego człowieka, który no, nie potrafi samodzielnie funkcjonować w ruchu ulicznym, powstrzymał ochroniarz. I tak mówiłem, sieć obiegło nagranie użytkownika Instagramu o nazwie 74V0R. Internauta nagrał na kamerze wideo, na którym jechał samochodem w dniu 10 marca, czyli właśnie w dniu tej kaczystowskiej straczki smoleńskiej. Kierowca skręcał z ulicy Królewskiej w kierunku placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i miał zielone światło. Wtedy nieświadomy zagrożenia Kaczyński wszedł na przejście dla pieszych, choć miał czerwone światło, no i kierowca tutaj musiał wyhamować. A tak ode mnie, no w sumie mógł zostać bohaterem narodowym. No ale tutaj w tym samym czasie prawdopodobnie ochroniarz Kaczyńskiego powstrzymał go przed wejściem na ulicę. Wszystko było widać na tym wideo, które wam za chwileczkę tutaj wrzucę. I tak jak powiedziałem, o mały włos doszłoby do tragedii lub po prostu człowiek za kierownicą no, mógł zostać bohaterem narodowym, no ale to pozostawiam waszej opinii. I tutaj no, wrzucę wam te wideo, zobaczcie, bo nie wiem, czy wszyscy to widzieliście. Dole. No cóż, prawdziwy szatan z tego Jarosława. I tutaj na chwilowo temat Jarosława zostawiamy, to wam wrzuciłem jako ciekawostkę, no rejestrację też ma szatańską. Ale teraz jest coś, powiem wam o czymś, o czym być może większość z was jeszcze nie wie, a sprawa jest rozwojowa. Już wam parę razy wspominałem o Konfederacji i ich rosyjskich czy białoruskich powiązaniach. No, są wrogami Unii, Zachodu, ale za to wielkimi miłośnikami Wschodu, co nie dziwi. I też wspominałem wam o tej pani, które ABW zatrzymało za szpiegostwo. Pokazywałem wam kiedyś też materiały, jak członkowie Konfederacji bawią się w ambasadzie Białorusi. Zresztą Konfederacja tak śmierdzi Putinem, że nos na podszewkę wykręca. Ale moi drodzy lewacy, nie tylko Konfederacja to ruskie szpony. Oj nie. Na przykład ten pan, który tutaj jest na tym zdjęciu, jest jeden z największych importerów zboża. Co ciekawe,
jest to bliski kolega Morawieckiego, Józef Wiśniewski. Prezes zarządu spółki Wipasz w wywiadzie dla DGP stwierdził, że kupił ukraińskie zboże, bo polscy rolnicy nie dostarczali mu surowca. Ten człowiek kupił tysiące ton zbóż z Ukrainy. No ale cóż, jak słyszeliście o tym zbożu technicznym z Ukrainy i tak dalej, ale jak powiedział ten pan, bliski kolega Morawieckiego, muszę z czegoś produkować paszę, jeśli na rynku nie ma zboża. To pozostawię bez komentarza. I teraz, bo to powiem wam był drobiażdżek, pikuś, małe miki z tym, co powiem wam teraz. O tym gościu już też robiłem nie jeden materiał. Według mojej oceny ten burak, prostak, bo inaczej go nazwać nie można, twierdził, że jego dziadek uratował 120 Żydów, co nie jest oczywiście prawdą, co też już w którymś tam materiale wam to pokazywałem. Dziadek Tarczyńskiego był po drugiej stronie barykady i szukał ukrywających się Żydów. Niektórzy nazywają dziadka Tarczyńskiego bandytą z Bełżyc. Ale dzisiaj nie o dziadku Tarczyńskiego, a o samym właśnie Tarczyńskim. Są to jeszcze, że tak powiem, niepotwierdzone do końca wiadomości. Może tutaj powiem tak, znany polityk z PiS, aktualnie europoseł, wcześniej kojarzony z płatnymi farmami trolli jako ich dowódca, wskazany został przez czeskie media jako opłacany przez Kreml polityk Unii Europejskiej, jeden z kilkunastu oczywiście. Sprawa jest w toku. Powiem wam, że z jednej strony powaliła mnie ta informacja i z drugiej strony jakoś specjalnie nie zaskoczyła. Śledztwo było prowadzone w Czechach. Czesi ujawnili listę polityków zwerbowanych i finansowanych przez Putina. Najprawdopodobniej Tarczyński na liście polityków, którzy od Rosji brali pieniądze i w mediach Putina reprezentował antyunijną propagandę. No, tutaj trzeba też zaznaczyć, że Kaczyński wybrał go na szefa klubu PiS w Parlamencie Europejskim. No, przypadek, czyli wychodzą coraz lepsze kwiatki. Szef pisowców w Europarlamencie, Tarczyński, gwiazda kremlowskiego portalu Voice of Europa, przyjaciel kremlowskiego agenta w Ukrainie, były współpracownik spółki założonej przez agenta wojskowej bezpieki PRL, utrzymanek bizneswoman związanej z firmą, która żyła z rosyjskiego rynku. No, sama powiem wam pisowska śmietanka i tak, ja już, widzicie, potwierdzają się moje słowa, które mówiłem już lata temu, że złodziej, który krzyczy, najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Pisowcy krzyczeli o jakichś resetach, o powiązaniach Tuska z Putinem, z Rosją i tak dalej. Zobaczcie, jak to wszystko teraz wychodzi, jak oni są umoczeni właśnie z Putinem, z Moskwą. No było to tak do przewidzenia, było to tak oczywiste. Nie wiem, czy tutaj coś trzeba po prostu dodać. No, sprawa jest rozwojowa, jak się czegoś więcej dowiem, oczywiście z wami się
Nasz ulubieniec doktor Jaki też był z uwielbieniem cytowany w putinowskiej telewizji, jak obsmarowuje Unię, jak atakuje Unię. No, jak to kiedyś ktoś mądry powiedział, komu śmierdzi euro, temu pachną ruble i tutaj no, są najlepsze dowody na to. Kończąc ten wątek, powiem tak, dla mnie pisowcy, Konfederacja na odległość śmierdzą ruskimi onucami i nikt mnie nie przekona, że jak to Jarosław mówi, białe jest białe, a czarne jest czarne. I tych dowodów na to jest całe mnóstwo i to chyba będzie najlepsza puenta tego tematu. Przejdźmy teraz do takich drobniejszych tematów. Proszę Państwa, to nieprawda, że nie ma konkretów. Jest konkret. 5% VAT-u na żywność, 5% podwyżki na żywność dla wszystkich, również dla tych najbiedniejszych. No bo taki jest Tusk, taki jest jego rząd, takie są jego zapowiedzi, takie są jego konkrety. Drożyzna, ale z tym też będziemy walczyć, jak już tylko Tuska pokonimy. Moi drodzy, jak pewnie wiecie, od dzisiaj wrócił 5% podatek VAT na żywność. Pisowcy wrzucili narrację, że to Tusk podwyższył podatek. Nie, Tusk nie podwyższył podatku. Ten podatek wrócił, który był cały czas, zawsze. No ale jest wścieklizna na prawej stronie o ten 5% VAT na jedzonku. Miesięcznie takie gospodarstwo domowe, czy tam 4-osobowe wyniesie w granicach między 50 a 80 zł więcej. Tylko chciałbym tutaj nadmienić, moi drodzy pieniacze z PiS-u, że to w waszym budżecie, w tym waszym rządzie dwutygodniowym, który by Duda na siłę wepchnął, nie uwzględniliście właśnie przedłużenia na ten rok tej całej promocji 0% na VAT. Więc o co ten krzyk? Przecież sami tego nie uwzględniliście. Rząd Tuska pracuje jeszcze na waszych błędach i tych marnych pieniądzach. I tak robią świetną robotę. Najlepszym przykładem jest to, że w zeszłym roku inflacja była ogromna, a drożyzna była ogromna. Dzisiaj na marzec mamy inflację 1,9. Moi drodzy, pieniądze nie biorą się z bankomatu czy z nieba. Tak jak to niektórzy pisowcy myślą, że pieniądze są w bankomacie. I żadnego państwa na świecie, nawet bogatego, nie stać na to, aby wiecznie mrozić ceny. I tutaj nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy. Mało tego, PiS przez 8 lat nie obniżył przez siebie krytykowane 23% stawki VAT. Pamiętacie, że Tusk to wprowadził w związku z kryzysem światowym finansowym i miało się skończyć jakoś na początku 2016 roku. PiS nie dość, że tego nie obniżył, utrzymał te 23% przez 8 lat, to mało tego. Podnieśli dodatkowo jeszcze 100 danin, okradali Polaków na szacunkowe około 200 miliardów złotych. Zablokowali KPO, przez co straciliśmy kolejne 200 miliardów złotych. Przez swoją politykę rozpędzili inflację, która mogła być, chyba tutaj śmiało mogę powiedzieć, o połowę niższa. Ale oni teraz mówią, Tusk równa się drożyzna. Można by rzec, kuźwa, jakie to szczęście, że za PiS-u to wszystko tak taniało. I tutaj ten temat ucinam, pozwólcie.
Złoty pierścionek, pierdolną bronek z wystawy. Za ten pierścionek posiedzi bronek dostawy. Zwykły pierścionek, taki miedziany, dziecinny. Pierdolną bronek, pomyślał, że to jest inny. Dobra, lećmy z kolejnym tematem. Nasz rezydent Andrzej Duda. Tatuś naszego Andrzejka powiedział w swoim czasie, że homoseksualizm jest zaraźliwy, a smog pobudza i wzmacnia organizm. No powiem wam, moi drodzy, że no niedaleko spada jabłko od jabłoni. I tu, Andrzejku, też kilka takich małych tematów. Nie wiem, czy wiecie, że nasz rezydent Andrzej Duda przyznał Krzyż Zasługi myśliwej Dianie Piotrkowskiej, znanej z takich stwierdzeń jak: człowiek to ssak, a nie zwierzę, koty nie mają kości, tylko chrząstki, ptaki to nie zwierzęta. Odznaczenie zostało nadane, uwaga, za wkład i rozwój w edukacji przyrodniczej. Koniec. Jak wiecie, Duda zawetował możliwość kupienia tabletki dzień po. I zanim przejdę do tego tematu, mam dla was taką małą zagadkę. Posłuchajcie uważnie. Andrzej miał 16 lat. Ania nie miała tabletki dzień po. Ile teraz ma Dominika? Dobra, odpowiecie później. Od kilku już lat wiadomo, że nasz Andrzejek jako nastolatek został ojcem, a jego rodzice adoptowali jego dziecko. I tutaj naprawdę nie rozumiem, dlaczego w kontekście pigułki dzień po media nie przypominają mu tego epizodu, nie pytają o doświadczenie. No, skoro jest takim ekspertem, tak się wypowiada, no, powinni media udostępnić właśnie taką możliwość. Powiem wam, że ta pigułka dzień po nie jest tabletką usuwającą ciążę. No jest to absurdalny argument. Pigułka dzień po nie usuwa ciąży, tylko do niej nie dopuszcza. No ale jakby na to nie patrzeć, no ciężko tak oczywistą rzecz wytłumaczyć po prostu idiocie. Nie, żeby sobie dziewczynka kupiła pigułkę i na wszelki wypadek na przykład zażyła 5 naraz. Pozwólcie, że tu się wetnę. Według myśli Dudy, no co by było, jakby 15-latka zażyła pigułek 5 naraz? To może niech jeszcze odpowie, albo ktoś mi z was odpowie, którą tak na dobrą sprawę 15 czy 16-latkę będzie stać na 1500 zł, bo jedna tabletka kosztuje około 500 zł. Która nastolatka wyda 1500, żeby zjeść 3 naraz? A jak będzie chciała zjeść 5 naraz, a 10, skąd ona tyle kasy weźmie na to? O tym nie pomyślał, ale dobra, okej, no są bogate, może stać, będą żarły te tabletki jak dropsy. Tylko w przypadku pigułki dzień po potwornie mnie irytują argumenty polityków w stylu: a co jeśli 15-latka weźmie 5 pigułek? Być może nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć ci wszyscy przeciwnicy tej pigułki. Aktywnym związkiem preparatu jest octan uliprysalu w ilości plus minus 30 mg. W tej sytuacji dawka śmiertelna to jest dla takiej 50-kilogramowej osoby, czyli no powiedzmy przeciętnej nastolatki,
to jakieś plus minus 2100 tabletek. No ale no co ja tam wiem? Ważne, że Duda się martwi, że 3 albo 5 naraz wezmą. No tak idiotyczne argumenty. Mało tego, jeszcze jeden argument, według mnie też idiotyczny, ale to już samego dzbana Czartka. Posłuchajcie i zaraz się do tego odniosę. Proszę Państwa, to jest absurdalna rzecz. 15-latkom ma się podawać pigułkę aborcyjną w sytuacji, kiedy Red Bulla mogą kupić do 17 roku życia. Naprawdę, pan redaktor też to wie, Państwo też to wiecie. Ktoś ma chorą głowę. Czyli tak, Red Bull ma dużo szkodliwych związków. Tabletka dzień po, ale przejdźmy do tabletki dzień po. Tak na moją chłopską logikę. Według Czarnka, według Dudy, według tych wszystkich prawilnych pisowców, według nich 15-latka może legalnie uprawiać seks z każdym, no, z kim będzie miała ochotę. 15-latka musi, jeśli zajdzie w ciążę, musi urodzić, musi zostać matką, musi donosić tą ciążę, czy będzie uszkodzony płód, czy będzie jej zagrażał, czy nie. Musi. Może uprawiać seks z kim chce, musi urodzić, musi zostać matką, wszystko musi. Ale tabletka dzień po już nie, czyli tabletka, która zapobiega zajściu w ciążę, nie usuwa ciąży, zapobiega zajściu w ciążę, jest zabroniona. I kto tu ma chorą głowę? Zmuszacie 15-latki do rodzenia dzieci, czyli zmuszacie dzieci do rodzenia dzieci, ale krytykujecie tabletkę, która zapobiega zajściu w ciążę. Nie usuwa ciąży, jeszcze raz podkreślam, ale zapobiega zajściu w ciążę. Więc kto tu ma do cholery chorą głowę? No i tutaj ten temat zakończę, jestem ciekaw waszego zdania. Teraz takie krótkie podsumowanie, też może uzupełnienie, wyjaśnienie. Chodzi o pieniądze z KPO, bo pisowcy swoje, ale znalazłem i chciałbym się z wami podzielić, jak naprawdę wygląda ta cała pożyczka. Chodzi o te pieniądze z KPO, które pisowcy blokowali, a które teraz Tusk załatwił i no, płyną do Polski. I tutaj w kwestii wyjaśnienia, bo no, pisowcy mówią prawdę, jak się pomylą, i tutaj chyba należałoby powiedzieć, jak to naprawdę wygląda. A wygląda to tak. Koszt obsługi KPO to na dzień dzisiejszy 160 milionów złotych. Wobec faktu, że mówimy o miliardach euro, to jest koszt po prostu znikomy. No, pisowcy na ojca Tadeusza biznesmena więcej rocznie wydawali. Spłata grantów z KPO zaczyna się dopiero w 2028 roku i kończy się w 2056 roku. W sumie otrzymamy 25 miliardów 300 milionów euro, a spłacimy 17 miliardów 300 milionów euro, czyli okres pożyczki jest bardzo długi, a oprocentowanie ujemne. To jest na czysto zysk 8 miliardów euro. Dla porównania obecnie koszt pożyczek dla Polski na rynkach światowych to ponad 5%, przy czym co kluczowe jest, środki na spłatę grantów z KPO idą nie z dodatkowych pieniędzy, a z naszej regularnej składki do budżetu Unii Europejskiej, którą i tak musielibyśmy zapłacić. I tutaj fakty mówią więc same za siebie. I
Nie wiem, czemu pisowcy tak zajadle krytykują te KPO. Pisowcy Morawiecki brał pożyczkę od Chińczyków na o wiele wyższy procent. Zresztą Błaszczak u Koreańczyków na o wiele wyższy procent. I tam było wszystko ok. Tutaj z tego KPO wychodzimy 8 miliardów na plusie i oni to krytykują. A czemu krytykują? Bo to nie oni dostali, nie oni załatwili. Może dlatego, także to się też potwierdza tutaj, potwierdzają moje słowa, że tak naprawdę oni mają Polskę, Polaków w dupie, dla nich się liczy ich własny interes. PiS-u, wysoki funkcjonariusz PiS-u jest tak szczery, jak pan minister Marcin Horała w listopadzie 2023 roku. Nie w rozmowie prywatnej, tylko publicznie, w telewizji. Na pytanie o korupcję pisowską, o to, czy ci ludzie, którzy się tak nakradli bez umiaru, czy oni oddadzą pieniądze, pan minister Horała powiedział, cytuję: jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. Znaki zapytania będą potężne. Powinny te osoby zwracać pieniądze do budżetu państwa, czy nie? Czy to, co zostało wypłacone, przepadło? Znaczy, jeżeli ktoś cokolwiek, krótko mówiąc, ukradł, tak, niezgodnie z procedurami, no to oczywiście, że musi oddawać. Tylko... Dlaczego bronią tak mocno tych niby procedur, tego, jak powiedział minister Sienkiewicz, tego zhakowanego państwa? Ponieważ dzisiaj ten obóz byłej władzy, PiS, tak rozumiem słowa pana Horały, de facto podzielił się na dwie części. Na dwie części. Ciekawy jestem, gdzie pan Antoni Macierewicz znajdzie siebie. W grupie, która ukradła niezgodnie z procedurami, czy w grupie, która kradła zgodnie z procedurami? I teraz kolejna sprawa. Policja Antykorupcyjna Unii Europejskiej, OLAF, prowadzi dochodzenie przeciwko Solidarnej Polsce o wyłudzenie pieniędzy z Unii Europejskiej. Ziobro, Kurski, Kępa, Cymański i cała ta śmietanka. Polska prokuratura pod wodzą Bodnara odwiesiła umorzenie przez kolesi Ziobry właśnie tego śledztwa. Ruszyło dochodzenie we współpracy właśnie z policją antykorupcyjną OLAF o wyłudzenie milionów przeznaczonych na ochronę klimatu przez Ziobrę. Kępę, Kurskiego, Cymańskiego, w tle fałszywe faktury. No, zła passa się im rozwija i to, co właśnie ziobrzyści zamiatali pod dywan, teraz powoli zaczyna z powrotem wchodzić na, że tak powiem, wokandę. Powiem wam, że mam też nadzieję, że te dwa osobniki człekokształtne, największe zakały i hańba dla polskiego parlamentaryzmu, już wkrótce stracą też swoje immunitety i trafią tam, gdzie ich miejsce. I powiem wam, że mam szczerą, ale to szczerą nadzieję, że ten osobnik szczególnie zasługuje też na kraty i ten jego głupawy uśmieszek i to chamstwo zostanie przytemperowane. Kolejny z tych myślących inaczej, Bąkiewicz, na swoim profilu napisał: bezpieczeństwo energetyczne to fundament polskiej niepodległości. Już raz w Luksemburgu broniliśmy Turowa, dziś zrobimy to ponownie. W wolnej Polsce kasta sędziowska odpowie przed niezależnymi polskimi sądami za zdradę ojczyzny. I uwaga, przywrócimy karę śmierci. No, nie wiem, nawet mi się nie chce tego krużganka cytować, bo nie jestem psychiatrą. Ale jeśli mowa o tych prawdziwych Polakach, którzy walczą o prawdziwą polskość, no mam dla was, moi drodzy, perełkę. Otóż, moi kochani, kamratów wszyscy znają i kochają
prawdziwi patrioci, prawdziwi Polacy, dla nich tylko to, co polskie, ale jakimś dziwnym trafem pewnie ktoś ich zmusił albo ściągnął tam podstępem. Wyobraźcie sobie, że ciuchy kupują w niemieckim Lidlu. No, kamractwo tutaj się chyba troszeczkę nie popisało. Nie poszli do polskich sklepów, nie poszli na polski rynek, tylko do niemieckiego Lidla. No, pewnie Merkel im za to zapłaciła. Nie wiem co o tym myśleć. No, kamractwo to kamractwo, to jest stan umysłu. Oni niezależnie od tego, jak dzisiaj się tego wypierają i próbują to na nas zwalić, ten Zielony Ład popierali i w gruncie rzeczy popierają. A Zielony Ład oznacza ogromne kłopoty dla rolników. Rolnicy zapewniają nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy im za to wdzięczni każdego dnia. Europejska wspólna polityka rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce, szczególnie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, bo to one są podstawą rolnictwa, to one najlepiej dbają o ziemię i o zwierzęta. Razem wykorzystajmy tę wielką szansę, jaką stwarza Europejski Zielony Ład. Polskie rolnictwo to nasz narodowy skarb, ale też i ważna część rolnictwa europejskiego. Chrońmy ten skarb i rozwijajmy go razem, dla nas i dla naszych dzieci. Polskim rolnikom w tym wielkim wspólnym zadaniu. Szczęść Boże! Okej, kochani, to ostatni temat. Jeszcze mi trochę zostało, ale to już pozwólcie na następne materiały zostawię, bo tak jak powiedziałem, no nie chcę tutaj tasiemców też robić. A ostatnim tematem jest, zaczęliśmy od Jarka, skończymy na Jarku. Kaczyński zapowiedział wielki marsz przeciwko Zielonemu Ładowi 18 maja w Warszawie. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że rząd PiS nie zawetował i podpisał wprowadzenie Zielonego Ładu, a następnie promował go na swoich spotach. No, cóż tu można więcej powiedzieć? Prezes niezmiennie ma swoich wyborców za idiotów i tu chyba no, więcej nie trzeba dodawać. Proszę nie łączyć mnie z decyzjami, które były w zakresie administracji rządowej. Ja nie byłam w rządzie, nie podlegałam premierowi. Robiłam to, co leżało w kompetencjach marszałka Sejmu. A nas przy tym nigdy nie było, jak idzie liczę na naszej stronie, to przecież tylko kilka osób robiło. To oni, to oni. Mocno podkreśliła, może nie lojalność, bo to złe słowo, ale krystaliczność, tak? Krystaliczność partii, w której pani jest. I tutaj Nie użyłam takiego słowa, panie przewodniczący, nie ma ludzi krystalicznych. Moi drodzy, podsumowując, PiS jest bezbronny. Wystarczyło odebrać im publiczną telewizję, żeby okazało się, że tak naprawdę nigdy nie mieli niczego do zaoferowania Polakom oprócz kłamstwa. Ich plan na odzyskanie władzy jest warty tyle, co kapeć prezesa. I wątpię, żeby Polacy po raz drugi dali się po prostu nabrać na tą bandę Hunów. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończę te dzisiejsze moje wywody, moi drodzy. Wierzącym w Boga spokojnych i wesołych świąt życzę, agnostykom, niewierzącym miłego, ciepłego weekendu, który pozostał, politykom i samorządowcom rodzinnego wyciszenia, a pisowcom, ziobrzystom z pierwszych stron gazet, no cóż, pobudek o 6 rano i pamiętajcie, moi drodzy, że ABW puka godzinę wcześniej. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.
Widziałem pana wpisy, też śledziłem bardzo uważnie pana Twittera. Bardzo dziękuję. Widziałem wpisy wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości i za głowę się łapałem, ile tam jest manipulacji, na przykład we wpisie posłanki Anny Zalewskiej, bo wy grzmicie, że już zapadła decyzja, pakt migracyjny przyjęty, a w dodatku koalicja, jak wy mówicie, 13 grudnia to poparła. No to chciałbym, żebyśmy się teraz zmierzyli z tym wszystkim, na przykład z tym, co napisała posłanka Anna Zalewska. Europosłowie koalicji 13 grudnia zagłosowali dziś za. Gdzie było to głosowanie, proszę powiedzieć? W Komisji LIBE. Tak, czyli w jednej z komisji, czyli był to jeden z kroków. To prawda, zgadza się pan. To nie jest jeszcze ostateczne głosowanie. Ostateczna decyzja nie zapadła, bo ta dopiero wiosną. Nie, ostateczna decyzja, to znaczy tak, został jeszcze tylko jeden krok. Najważniejszy krok w procesie legislacyjnym to jest zakończenie trylogów i to rzeczywiście zostało zakończone. Został w tej chwili już tylko ostatni krok, to znaczy zatwierdzenie tego porozumienia przez Parlament Europejski. Wiosną, tak? Nie, no, ja nie wiem kiedy, bo to będzie zależało od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego i prezydium, natomiast tradycja jest taka, że teraz może to być już nawet do następnej sesji. To jeszcze poproszę o pokazanie tego wpisu Anny Zalewskiej, bo tam mieliśmy liczbę mnogą. Europosłowie koalicji 13 grudnia, jak mówią posłowie PiS-u, zagłosowali dziś za. Ile europosłów wchodzących w skład koalicji rządzącej poparło te rozwiązania? Ja to bardzo precyzyjnie opisywałem w swoim twicie z kolei. To znaczy w samej komisji głosowała tylko pani Róża Thun. Właśnie, jedna osoba. Jest jedna osoba. Cieszę się bardzo, że pan to precyzyjnie. Cieszę się bardzo, że jesteśmy precyzyjni. A jak głosowali politycy z pana grupy politycznej? Przeciwko. Wszyscy? Wszyscy przeciwko głosowali. To bardzo proszę. Pierwsze głosowanie, bardzo przepraszam, że tak popycham, ale mamy daleki stół. Widzi pan tam grupę EKR? Tak. I kto głosował za? Jaki jest plus? Proszę spojrzeć na to głosowanie. Kto tam głosował? Jakie są nazwiska? A widzi pan, bo to jest rzeczywiście, ale rzeczywiście jest tak, że dlatego, że były elementy tego paktu migracyjnego, bo to jest bardzo skomplikowane. Dobrze, Pakt to składał proszę się z wielu kolejny, dokumentów. gdzie Ale w żadnym, w każdym głosowaniu, pozwoli pan, że dokończę, tak, w każdym głosowaniu tak. politycy z pana grupy również byli tacy, którzy głosowali za. Równie dobrze można powiedzieć na tej podstawie, że politycy z grupy PiS-u głosowali za paktem migracyjnym, tak samo jak politycy koalicji 13 grudnia. Wie pan- Chodzę na stronę w tym momencie głosowań, pan będzie mógł zobaczyć. To nie jest wybrane przeze mnie. Tutaj te głosowania rzeczywiście odnosiły się w głównej mierze do paktu migracyjnego. Nie wszystkie rozporządzenia były wczoraj głosowane, tylko ich część, bo dokładnie to sprawdzałem, ale wchodzę w dokładną, udostępniam panu mój telefon, mam nadzieję, że się nie zablokuje. Bardzo proszę to sprawdzić. Przekazuję panu telefon w sprawie głosowań. Chciałbym, żeby pan zobaczył. Ale ja mam swoje tak? głosowanie, ja mam swoje. No to ja mam bardzo swoje. proszę. Ja mam swoje. No to o który dokument panu konkretnie chodzi? No bo wie pan, były głosowania, ja widzę, wie pan, o który dokument panu konkretnie No chodzi, jak? bo... O głosowanie w sprawie rozporządzeń z paktu migracyjnego. W każdym znajduje europosłów z pana grupy politycznej, którzy również głosowali za. Przecież są te główne dokumenty, przeciwko którym protestujecie. Przedstawicielka włoskiej partii od Giorgi Meloni popierała to rozporządzenie. Nie jesteście w stanie przekonać nawet polityków ze swojej grupy politycznej wszystkich, żeby głosowali tak jak wy. Więc może najpierw warto przekonać swoich kolegów ze swojej grupy politycznej. Ja już próbuję to otworzyć i w kluczowych rozporządzeniach już widzę, że jednak głosowaliśmy przeciwko, ale wie pan, to jest tak, Wszyscy? że to jest Panie tak, pośle, no to ja jest tak, naprawdę staram się być maksymalnie precyzyjny. Tak. A Włosi jak głosowali, ewentualnie wstrzymali się od głosu, to prawda? W niektórych wstrzymali się rzeczywiście, od głosu. No właśnie, ale czyli nie przekonaliście nawet ludzi ze swojej grupy politycznej. Mam. W kluczowych dokumentach, ósmy dokument wczorajszego głosowania, bo to trzeba patrzeć na te dokumenty paktu migracyjnego, które dotyczą najważniejszych spraw, to znaczy rozdziału migrantów i płacenia za nich środków. No to jest to, co ma pan wydrukowane. Ja panu wydrukowałem. Jest pan. Tak jak widzi panu pan? mówię. Jest czy nie ma? Nie, Bo ja zarzuca mi mówię- pan, w tym, co ma pan wydrukowane, ma pan ósme głosowanie? Proszę bardzo. Przekazałem panu komplet dokumentów, bo oskarżał mnie pan, że tutaj sobie coś wybrałem. Znaczy, Naszej i to grupy jest politycznej. Ja jestem, dobra, z naszej grupy politycznej, zgoda, z naszej I grupy miał pan politycznej. też jedną przedstawicielkę z Polski, a twierdziliście, że wszyscy przedstawiciele z Polski, która zagłosowała za i była to Róża Thun, tak? Tak, to panu powiedziałem i tak dokładnie jest. No właśnie. Ale to jest... A pan to pan mówi, że to jest to samo. Nie mówię, że to jest to samo, bo te grupy popierają, ale ja mówię, że manipulujecie tym. Ale